Gdyby ktoś nie wiedział, jak brzmi zimorodek, to tak. Dzień dobry, szanowni państwo, witajcie na kanale Ekwipunek Dźwigany Codziennie. To wasz ja, czyli Marek, jestem wam winien reckę porównawczą dwóch toporków. Będziemy rozmawiać o dwóch budżetowych opcjach, czyli o, wybaczcie, wyciszę, toporku kempingowym, biwakowym z Julii, tylko już po tuningu. Byłem w ogóle w weekend z Matim na kampie i między innymi je tuningowałem trochę. Nagrałem wszystko, później nagrałem reckę, ale meszki nie dały mi żyć, więc sobie dzisiaj postanowiłem ją poprawić, jeszcze raz nagrać. Przyjechałem sobie nad Wisłę. Toporek z Julii. 450 gramów to jest oczywiście waga samej głowicy. Ja go kupiłem za 39,90, natomiast sprawdzałem dzisiaj rano i niestety kosztuje już 49,90, ale wciąż to jest budżetowa opcja. Drugą opcją jest też już stuningowana Yuko Classic, bo Yuko ma 3 serie, że tak powiem, siekier. To jest Classic 400, 35 zł. Mam kajecik, mam wszystko zapisane, zaraz będziemy o tym wszystkim gadać, o cenie też. Też jest tuningowana, musiałem ją naostrzyć, bo niestety te siekiery jak przyjeżdżają, to właściwie nie nadają się do użytku. Coś takiego jak krawędź noca nie istnieje, a szlif jest wyprowadzony raczej teoretycznie. Ale żebyście też mieli pogląd, zamówiłem jeszcze w międzyczasie Yuko 600. Też ją stuningowałem, ale to też będziecie widzieli, za chwilkę wam pokażę to, co nagrałem na kampie w weekend. Prosta robota, nie? Każdy sobie poradzi. Kupując tego typu toporek czy siekierkę, czy w ogóle budżetowy sprzęt, czasami po prostu jak się nie zapłaci w produkcie, to się zapłaci w roboczo godzinach własnych, wyszarpanych albo z roboty, albo z czasu wolnego. A Bondo od bardzo dawna, od lat, ma Yuko 800. Tylko jest na trochę dłuższym stylisku, bo ta ma, nie pamiętam, 30 chyba 8 długości, a 800 chyba ma 50, ale też taka do jednej ręki. Siekiera ciesielska właściwie, to zaraz sobie też pogadamy. I wziąłem tą, co, jeżeli oglądacie, to znacie, używam jej od lat. Kiedyś narzekałem, że droga, bo kosztowała 270 zł, teraz kosztuje 570 zł, bo też dzisiaj sprawdziłem. To jest Hultafors, ona się nazywała kiedyś Classic, skandynawskie nazwy, nie? A to są te wersja premium, czyli też droższe. Jeszcze je dzisiaj rano poważyłem, pomierzyłem, więc wszystko wam mogę powiedzieć. Generalnie porównujemy te dwie, a te są poglądowo. I coś wam chcę powiedzieć o tej Yuko 600. Zapraszam na film. Najpierw zobaczycie, jak ją podostrzyłem. Zdarłem lakier z styliska jednego i drugiego. Przesmarowałem olejem lnianym. Naostrzyłem, wypolerowałem jako tako, ale bez żadnych tam, wiecie, bez jakiegoś wariactwa. Trochę je głasknąłem gładzikiem, czyli trójką odbefany pilnikiem, później papierkami ściernymi, tam chyba 400, 800, 1200 i 1500, ale to chwilkę dosłownie. Papierek ścierny za 2 zł arkusz, różne gradacje i kawałek klocka i to tyle. Pilnik też prawdopodobnie w większości domów jest, a po prostu trochę przyspiesza sprawę, bo niestety jedna i druga, no te szlify są takie, nie dość, że krechy, widać, że grubą gradacją kładzione gdzieś tam na kamieniach szlifierskich, no ale tak budżetowo. Zapraszam was najpierw na kampa, a później sobie pogadamy o toporkach. Myślę, że trójka, czyli gładzik wystarczy. Poużywałem tak jak wyszło ze sklepu. Była tempa jak nieszczęście. Teraz ją trochę podtuninguję, ale żadnych specjalnych historii nie będę z nią wyczyniał. Po prostu podrównam szlif, trochę go podniosę. W niektórych miejscach nie było szlifu. Mam skórkę chyba też jeszcze gdzieś tam. Najlepiej tą samą ilość razy z każdej strony, żeby się nie pomylić. Chociaż tutaj starałem się zrobić równą krawędź z tej i z tej strony. Nie wiem, czy nie powinienem jeszcze wyżej. Zobaczymy, jak ta geometria. Trochę go głasknę kamieniem. No, dąb. Żadnych tutaj nie będzie nie wiadomo jakich historii. Specjalnie chciałem to zrobić narzędziami ręcznymi gdzieś tam w terenie, a nie na szlifierkach gdzieś, bo to nie każdy ma, nie? Po prostu. Jednocześnie chciałbym, żeby było mi w miarę chociaż wygodnie, a z drugiej strony chciałbym, żeby było cokolwiek widać, nie? Ale z uwagi na to, że to siekiera, to ustalmy, że wygoda jest ważniejsza, dobra? Będzie dobrze. To nie jest dużo pracy na szczęście, tak naprawdę, nie? No, zaczyna przypominać szlif na toporku. Teraz to już tak na poważnie.
Chociaż żeby tutaj te krechy po tym szlifie fabrycznym, który był robiony prawdopodobnie kółkiem o gradacji 4, czyli koła młyńskie. Taniość powoduje też między innymi zaniechanie lub ograniczenie pewnych pewnie procesów i to jest pewnie to. Dobra, 800. No, teraz już tak. No. Ja nie będę zjeżdżał tak, żeby tych krech nie było widać, bo naprawdę to wymagałoby bardzo dużo pracy, to raz, ale dwa, że no też zebrania materiału, po co? Zajdzie z czasem, z ostrzeniem. Toć to prawie Mirror Edge. Mają ci tam zaraz. To możemy zrobić od razu twoją, bo Mati też ma Juko. 400 masz czy 600? 400. No to zaraz też ci ją zrobimy. Dawaj ją od razu. Ała, starość mi weszła w kolana. Coś się dzieje, ja młody człowiek, takie rzeczy. Matiego no jest w stanie w jakim jest. Myślałem, że Mati ją tuningował, ale mówi, że tak było, więc tutaj kiedyś okazuje się, że te krawędzie były dużo bardziej uczciwe. Spoko, tutaj tylko jest do przeostrzenia, nie? To jeżeli taka była fabrycznie, to nie wiem, coś się stało w Juko, kurczę, że optymalizacja produkcji musiała nastąpić. A moja nie miała, nie, szlifu. Ona miała tam gdzieś zaznaczone miejsce, gdzie powinien być szlif, ale ciężko mówić, że był szlif. No niestety, zamówiłem wersję Lux 600, oto ona. I tu w ogóle nie ma krawędzi tnącej. Krawędź tnąca ma grubość gdzieś pół milimetra. Ale też ją doprowadzimy do ładu. No niestety to jest pewnie taka uroda, nie? Że te wszystkie tanie siekiery po prostu trzeba sobie we własnym zakresie dopracować przed pierwszym użyciem. No ale kosztują 40 zł, 40 kilka złotych, a nie 400 czy ileś, nie? No to coś za coś. Ktoś tą robotę musi zrobić. Albo producent za kasę, albo użytkownik przed używaniem po kupieniu. No niestety. Co nie zapłaciłeś w złotówkach, to oddasz w roboczych godzinach. Będzie bardzo ładnie kontrastować ta krawędź tnąca z tym rudym łbem. Wziąłem na warsztat 600 Juko i słychać, że jest inna blacha. To po tamtej ten pilnik chodził taki, jakby ona miała 2 HRC. A tutaj dzwoni. Już nic nie widać. Dobra, to sobie podtuningujemy, a resztę sobie zrobimy rano, jak znowu wróci słoneczko. Wybaczcie dymek, ale niestety meszki utrudniają skutecznie życie na kampie w tej chwili. Pomyślałem sobie, że teraz zrobię styliska. Później sobie na spokojnie ponagrywam przebitki i sobie pogadamy. Zedrzyjmy lakier i może zaolejujmy. To Tomatiego. Wykorzystał skutecznie moje LCD. Ją wczoraj wieczorem po ciemaku szlifowałem. Terenową, szmatka z piaskiem. Weźmy się za styliska. Usuniemy ten lepiący się w tej chwili od upału lakier. Chodzi o to, że trzeba w jakiś sposób zwalić ten lakier. Ja sobie wziąłem nożyki trapezowe. No cyklina pewnie byłaby najlepsza, nie? Czyli ta blaszka taka z zadziorem do zeskrobywania lakieru. Skrobak pewnie by obleciał. A od bidy jak nie ma nic innego, to i nóż pewnie obleci. Tylko może jakiś właśnie taki ze szlifem Scandi, żeby miał trochę tą KT taką mocniejszą. Usuwamy lakier między innymi dlatego, żeby się nie robiły bąble, jak ktoś pracuje bez rękawic, ale również dlatego, żeby móc w ogóle stylisko zaimpregnować. To jest Bóg. Też z czuciem, ostrożnie, nie? Żeby nie przesadzać. Później papierkiem poleci. No, na szczęście nie za głęboko. O, spoko, surowe drewno. Ok. Dobra, to jadę tą i za chwilę będziemy następne. Myślałem, że pójdzie zdecydowanie gorzej, a poszło bardzo fajnie. O, teraz jest do tego jak drewno, a nie jak cholerny plastik. To co, zobaczymy jak ta druga, bo ta druga chyba też jest lakierowana, ale ona jest taka satynowa w dotyku. Do usunięcia lakieru plus dla Julii. Dlaczego? Za kształt styliska i rodzaj lakieru. Chociaż jak widać też, no, ten lakier na pewno jej nie zabezpieczał dobrze przed zabrudzeniami, bo każde łapała. Kulta Force kupując już przychodzi zaolejowany, nie? Ale to nie ma co porównać. Nie jest to żadna trudna robota, natomiast no, wymaga odrobinki czasu, nie? I elbow grease.
To najpierw może parametry techniczne, co? Tych dwóch, a później Wam powiem te dwie pozostałe. Mam kajecik, mam wszystko zapisane, więc tak, ta z Julii jest dłuższa, bo długość całkowitej ma 39 cm, długość głowicy to 13,7 cm i długość krawędzi tnącej po łuku, nie prosto mierzone, tylko po łuku mierzone, to jest 7,5 cm. Waży 736 gramów, a Juko 400, no zdecydowanie mniejsza i też z mniejszym styliskiem, węższym styliskiem. Juko ma 34 cm, czyli jest bardziej kompaktowa, bo ma 5 cm krótsze stylisko, cała jest krótsza o 5 cm. 13,5 ma głowicę, czyli właściwie 2 mm różnicy i 8 cm ma krawędzi tnącej, bo jak widzicie to z Julii to jest taka Kanadyjka. No, Kanadyjka. Jakby patrzeć na jakieś stare kształty głowic siekier, to chyba też to jest Connecticut, ale tu się mogę mylić, bo tych rodzajów to jest od groma, nie pamiętam wszystkich nawet, nie? Niektóre się różnią kosmetycznie, niektóre oczywiście bardzo, ale to jest Kanadyjka i ma trochę inny profil głowicy, a to jest właściwie no, siekiera ciesielska, nie? Te europejskie mają takie, że są, nie są pełne tak jak te Kanadyjki, tylko są podcięte. A niektóre ciesielskie mają w ogóle tu podcięcie, no żeby też móc właśnie w drewnie pracować, robić sobie precyzyjne rzeczy, żeby ją można było tuż przy głowicy złapać, nie? Dlatego stąd pewnie też między innymi ten kształt. Co trochę wpływa na użytkowość, ale to Wam powiem zaraz, jak będziemy rozmawiać o ergonomii. W każdym razie Juko jest 5 cm krótsza, 34 cm. Główkę ma 2 mm krótszą, tak, ale za to ma pół centymetra dłuższą krawędź tnącą, nie? Ostrze. Nagrywałem sobie jakieś przebitki, to też będziecie widzieli, nie? Jak to wygląda. Cenę Wam powiedziałem, ta z Julii aktualnie kosztuje 49,90, czyli no, cena wzrosła o dychę, 25%, no 25%, nie? Sporo. A Juko kosztuje, sprawdzałem dzisiaj, na Allegro 35 zł, ta 400. Juko Lux, ona ma 36 cm, czyli jest 2 cm dłuższa całkowicie. Liczyłem do obsadzenia, nie tutaj, czyli tutaj będzie plus tam jeszcze pewnie z 3 cm, nie? No ale liczyłem w ten sposób, mierzyłem. Ma centymetr dłuższą głowicę, ma 14,7 i 10,5 cm krawędzi tnącej, no bo to jest duża różnica, to widzicie, nie? Sama głowica waży 600 gramów, a całość waży 869. Juko jest 400, Jula jest 450, Hultafors jest 500 i on ma 38 cm długości, czyli trochę, bo to wiecie, chodzi też o wajchę, nie? O siłę uderzenia. 13,5 cm głowicę i 7,8, czyli właściwie tak jak Jula. Właściwie, nie? To milimetry. No, tylko że jest to ponad 10 razy droższy w tej chwili. Rozmawiamy o budżetowych opcjach. A Hultafors waży 700 równe co do grama. Stali niestety nie udało mi się wyśledzić. Próbowałem wyśledzić, co to jest za stal w tym toporku z Julii. Bez powodzenia niestety. Juko namierzyłem gdzieś na forum jakimś. Wydaje mi się, że ktoś pisał, że rozmawiał z Juko i że to jest C45. Na którejś aukcji widziałem w opisie, że ktoś napisał, że to jest C55. Natomiast napisałem też do Juko. Niestety bez odpowiedzi pozostało moje pytanie. Nie wiem, może są różne, może nie chcieli ujawniać tego, może to jest ściśle strzeżona tajemnica. Mawia się, że w siekierach stal ma drugorzędne znaczenie, no bo jej się nie hartuje tak wysoko jak w nożach. Wiadomo, lepiej, żeby ona była bardziej miękka niż w nożu, no bo lepiej też jak się wywinie gdzieś tam ta krawędź tnąca wybłyszczy czy zawinie, niż ma się wyszczerbić. Dużo prościej, szybciej i de facto zabierając mniej materiału można sobie jakieś tam wywinięcie naprawić niż szczerbę, nie? Jakby się chciało ją zjechać. Stal C45 czy C55 to jest stal taka, powiedzmy sobie, oczywiście nie stopowa, przeznaczona do kucia, no bo one są kute pewnie matrycowo, nie? Hartowane indukcyjnie, przynajmniej ta Juko, bo z Julii to już w ogóle jest kłopot, jeżeli chodzi o dowiedzenie się czegokolwiek, to jest taki bardzo skąpy opis, nie? No nie jest to dla maniaków, którzy potrzebują wszystkie dane techniczne i tak dalej, ale tutaj to jest sprawa drugorzędna, chociażby przez to, że to są no, budżetowe siekiery. To jest kute w Sułkowicach, to jest made in China. Juko podaje na swojej stronie, że one są hartowane indukcyjnie, natomiast są hartowane od 47 do 55 HRC. No to jest dosyć duży rozstrzał, ale no, pewnie ktoś, kto kupuje tego typu siekiery, to albo nie wie, co to jest skala twardości Rockwella, albo ma to gdzieś tak naprawdę, nie? No i okej.
jestem w stanie to zrozumieć. Tylko tyle jestem w stanie Wam powiedzieć, jeżeli chodzi o stal. Oczywiście obie są rdzewne, bo zazwyczaj siekiery są wykonane ze stali, która rdzewieje, więc trzeba o nie dbać. Trzeba wycierać do sucha i najlepiej przecierać olejkiem gdzieś tam po robocie, czy przed odłożeniem, żeby się później nie zdziwić, jak Mati, który wyjął, doprowadzałem mu do ładu, ale to też pewnie już widzieliście. Jeżeli chodzi o twardość stali, na pewno jest ogromna różnica, to słychać i czuć przede wszystkim pod pilnikiem między tą siekierą, czyli Classic. Jest jeszcze jedna seria, ta środkowa, która jest po prostu chyba standard się nazywa. A to jest wersja Lux i nie wiem, czy to jest inna stal, czy jest inaczej hartowana, natomiast no, pilnik miał dużo większe trudności, również i użytkownik przez to. W każdym razie i słychać, i czuć było pod pilnikiem, ta jest dużo twardsza, bez porównania twardsza niż ta. Ta pod pilnikiem schodziła właściwie jakby była niehartowana, ale dobry pilnik, Befana. Polecam oczywiście. Obie przyzwoicie trzymają ostrość. To ciężko tak określić, ale nie tępią się od razu. Przeprofilowałem je troszkę tak, żeby lepiej właziły w drewno, a jednocześnie, żeby nie były zbyt delikatne te krawędzie tnące, bo wtedy to za każdym razem trzeba coś poprawiać, no bo ona się będzie wywijać, giąć, wybłyszczać. Na oko, bez żadnego kątomierza to sobie wyczujecie, nie? Tak naprawdę. Ja tutaj zrobiłem może, nie wiem, z 12-13 mm. Ten szlif ma tu wiółko. W Julii trochę mniej, ale ona ma troszeczkę inny, troszeczkę jest taka smuklejsza, więc no, obie chodzą podobnie, myślę, nie? Jest 50 gramów różnicy w głowicy, co pewnie ma jakieś znaczenie, ale raczej kosmetyczne. Wiadomo, że jak chce się zrobić cięższą robotę, to i jedną i drugą trzeba przypierdzielić, no bo są lekkie. Natomiast chyba większe znaczenie ma tutaj to, że ta jest dłuższa o 5 cm, no więc jest trochę większa wajcha, nie? To też jakiś tam ma wpływ na siłę, natomiast wciąż są to małe siekierki czy toporki, przeznaczone głównie do no, gałęziówki, do ciesielki, czyli do, wiecie, jak w terenie sobie chcecie zrobić z okrągłego płaskie. No, oczywiście odbidy połupią. No wiadomo, jeżeli tylko ktoś nie oczekuje od takiego toporka, że będzie pracował jak 2,5-kilowy siekieromłot, to okej, to jest dużo kompromisów, ale chodzi o to, żeby to był toporek kompaktowy, nie za ciężki i żeby jest tarło leszcza, dlatego tutaj się dzieją w okolicy takie rzeczy. Trzeba się pogodzić z tym, że będzie trzeba wkładać więcej siły, no bo nie ma wagi, ale za to jest możliwość przenoszenia, nie? No bo to kiedyś zdarzało mi się chodzić z Hultaforsem na długim stylisku 70 cm przypiętym do plecaka, ale to tylko zimą, jak wiedziałem, że będzie potrzebna, inaczej to bez sensu. W ogóle trzeba się zastanowić, czy tak naprawdę w naszej działalności zazwyczaj jest potrzeba posiadania toporka, no bo nie oszukujmy się, bardzo często jest tak, że jak idziemy w teren, czy jedziemy gdzieś na weekend, czy coś, pomijam kampa, bo na kampie często sobie coś tam budujemy, mamy więcej drewna, coś, więc ten toporek na pewno więcej pracuje, ale często jest tak, szczególnie poza sezonem zimowym, że toporek po prostu zostaje w domu. Lepiej można wykorzystać tą wagę, zabierając, nie wiem, dodatkowe pół litra wody albo coś innego, nie? Steka. No jakby stek ważył tyle co toporki, to już słuszne. Nie będziemy rozmawiać o Hultaforsie, bo to jest zupełnie inny przedział cenowy. Juko 600 mam zapisane, ile kosztuje w tej chwili, bo ja ją też chyba kupiłem w jakiejś dobrej promce, gdzieś tam na Allegro czy coś. A Juko 600 kosztuje 55 zł dzisiaj. Tu 49, tutaj 35, a tutaj 55, no to można powiedzieć, że są podobne. To są kwestie też kosmetyczne, tam dychy powiedzmy. Juko klasyczna 400 jest obsadzona na stylisku bukowym i jest zaklinowana klinem plastikowym. Trochę obleśne, ale budżet. Toporek z Julii jest obsadzony na bardzo wygodnym, bo niestety to jest też jedna z różnic, które mi się dawały we znaki. Tutaj to stylisko jest naprawdę bardzo małe, jest bardziej okrągłe, jest wąskie, trzeba ją mocno ściskać, żeby czuć, że się ją trzyma. Mimo, że to jest lekkie, ale z tym nie ma żartów. Nie? Jak poleci, to zrobi kuku albo użytkownikowi, albo komuś w okolicy. Pamiętajcie o, to się nazywa blood circle, czyli krąg krwi, czyli jak się weźmie to narzędzie, którym się pracuje i się rozłoży ręce i się okręci dookoła, to nie ma opcji, żeby się ktoś tutaj w tym zasięgu pojawiał, nie? Przy robocie. Tak naprawdę to jak się pracuje siekierą czy toporkiem, to nawet lepiej trochę dalej, nie? No ale to jest taki minimum. Po prostu, żeby kogoś nie sięgnąć, nie? Przy robocie, bo się człowiek zagapi, bo ktoś podejdzie, bo coś. Jest bardzo dużo takich historii BHP, które no, można traktować jako sugestie, ale tutaj akurat jeżeli chodzi o pracę tym, to po prostu nieuważanie i nieprzestrzeganie BHP może się bardzo mocno zemścić i w momencie, kiedy to będzie gdzieś tam w terenie, to jest duży kłopot. Ale nie gadamy o wypadkach, gadamy o toporkach. Więc ta Juko Classic jest bukowa z klinem plastikowym. Jula
ma stylisko z hikory, czyli z orzesznika amerykańskiego. Popularne chyba najbardziej, nie? Na świecie. Twarda, elastyczna, dobrze tłumi drgania, jest wytrzymała i tak dalej, i tak dalej. O ile oczywiście stylisko jest wycięte z odpowiedniego kawałka drewna. Jak kupowałem, poprosiłem gościa, żeby mi podał, nie wybierałem. Podał mi pierwszą z brzegu i jest bardzo przyzwoicie. To stylisko bardzo przyzwoicie wygląda. Kłopot też jest jeszcze taki, że jak zdzierałem lakier nałożony na Yuko, stylisko było trochę nim nasiąknięte. Bo czuję, że nie pije tak oleju jak powinna. Natomiast tutaj był ten lakier tylko powierzchniowo, nie namęczyłem się, żeby to zerzyć, ale to też już widzieliście i pije jak głupia, nie? Więc tutaj jeżeli chodzi o impregnację styliska olejem lnianym, to jest na pewno wygodniejsze. Obsadzenie. Tutaj jest normalnie, jest klin drewniany i jeszcze jest zabity, dodatkowo jest zabita tulejka stalowa. Jeszcze całość jest zalana taką jakąś żywicą, nie wiem, tam akrylową, poliestrową czy coś, mocno przezroczystą, bez bąbelków. Przez to, że jest zalana pewnie taka technologia, to stylisko nie wchodzi do końca ucha. Jest tutaj rand. I tak patrzyłem, no to ale ona przerobiła sporo, nie? Już i nie ma żadnych tutaj problemów. Jeżeli chodzi o stal, myślę, że są porównywalne. Jeżeli chodzi o ergonomię styliska, na pewno plus dla tej z Julii, bo jest po prostu wygodniejsze, takie pewniejsze do trzymania i trochę dłuższe. Jeżeli chodzi o obsadzenie o klin, no to też tutaj plus dla Julowej, bo normalnie drewno, jeszcze tulejka i jeszcze zalana, a tutaj ten klin PCV, nie dzieje się z nim nic. To jest chyba trzecia Yuko 400, jakiej używam. W żadnej się nic nie działo, tutaj ta Yuko 400 ma trochę miejsca, ale to też nagrywałem przebitki, to gdzieś tam będzie widać, że ona tutaj ma trochę luzu w uchu. A jeszcze Yuko 600 z kolei, czyli ta wersja Lux. Po pierwsze stylisko ma z jesionu, na pewno jest bardziej elastyczny. Mam toporek od Papsa, który dostałem na urodziny od chłopaków. On jest obsadzony na jesionie, nie mam żadnych zastrzeżeń. Przepiękne to stylisko jest w ogóle, wylizane, wychuchane, cudo. Różnica między tym Classic a Lux, że jest inne stylisko z innego drewna i obsada też jest inna, bo obsada jest tak samo jak w Julii, czyli jest klin drewniany i też jest tulejka, tylko widać, że są obsadzane i na końcu jest ten szlif kładziony, bo jest wszystko na gładko. Więc tutaj tej farby nie ma, nie? Co jest jakby atutem tej wersji Lux, że jest głowica malowana jakoś tam piecowo, wypalana pewnie ta farba jest, ale na końcu znika. Z obucha też, na obuchu też nie ma farby, no tu u góry nie ma, a tu i tak obłazi, więc... No ale jest to jakieś tam zabezpieczenie antykorozyjne, jest, ale pewnie raczej do momentu sprzedaży. Trzeba dbać. Mati nie dbał i widzieliście, jak to się skończyło. Jeżeli chodzi o transport po zakupie, ta przyjeżdża chyba w taką przezroczystą gumkę miała założoną na miejsce, gdzie powinno być ostrze. Spoko, do momentu aż sobie jej nie zrobicie tak, żeby była użytkowa, to jest spoko, no bo nie potrzebuje osłony, no bo tam ona niczemu krzywdy nie zrobi. Prędzej obuchem, jak już się ją naostrzy, no to trzeba sobie zadbać o jakąś osłonę, ale o tym będzie druga część tego filmu, bo sobie pomyślałem, że zrobimy jeszcze... Myślałem, żeby zrobić jeden film, ale po pierwsze byłby za długi, a po drugie nie wszyscy pewnie chcą oglądać ze skórki, jak z nimi wrócę do kanciapy. To drugi film będzie o robieniu dla nich pokrowców. A ja już mam toporków parę, to może warto oglądać, nie? Jakby co, jak ktoś akurat szuka siekiery, to może będzie tak, że nie będzie musiał kupować. Nie będzie musiał też kupować pokrowca. Od razu będą szablony dostępne, więc jeżeli ktoś ma Yuko 600 albo 400, albo to julowe, to będzie mógł wykorzystać ten szablon, który ja zrobię. Postaram się zrobić 3 jakieś różne, żeby były takie fikuśne. A chyba się zbliża jakaś okazja, to może będzie ten akurat się wszystko ładnie zazębi. Ale to będzie oddzielny film za pewnie tydzień. Jeżeli chodzi o Yuko, bo tutaj była gumka taka sama, to czarna, tu była taka przezroczysta, że przyjechała rozwalona. A tutaj ta osłona jest też oczywiście obleśna, jak większość osłon klasycznych, takich firmowych powiedzmy, budżetowych, bo na przykład ten Hultafors miał dosyć przyzwoitą jak na seryjną osłonę na głowicę. Miał skórzaną taką, no, a przede wszystkim była bezpieczna. Tutaj jest jakaś taka skajka, nie pękajka, zanitowana i guma, ale już zabezpieczy. Kolejny plus dla tej julowej siekierki, że jako jedyna ma właściwie takie zabezpieczenie. Trzeba też pamiętać o jednym, to jest siekierka czy toporek biwakowy, kempingowy, więc ona jakby jest przewidziana do transportu. To są zwykłe siekierki gospodarcze, więc one właściwie nie są przewidziane do transportu. Wiem, że Yuko też ma wersję, chyba też 400 i to jest siekiera właśnie kempingowa. Ona jest sporo droższa, bo kosztuje ponad 100, ale jest ze skórzanym pokrowcem. Widziałem na zdjęciach tylko, więc Wam nie powiem, jak to tam w macaniu wygląda, ale wiem, że jest taka wersja. Tak naprawdę jak się kupi coś takiego i chce się ją transportować, trzeba sobie coś wymyślić. Trzeba sobie zamówić ze skóry, zrobić ze skóry, albo zrobić z czegoś innego, nawet wiecie, z podgrzanej, spłaszczonej rurki PCV, nie? I gumki. Jeżeli chodzi o obuch,
No bo wiadomo, obucha się nie używa, nie? Obuch nie jest do pobijania, no ale jest trochę, czasami bywa. No są raczej szczątkowe, chociaż no na pewno zdecydowanie też tutaj w Julii jest przynajmniej trochę więcej mięsa. Tutaj jest taki, powiedzmy, znaczek pocztowy. No w 600 to już jest taki obuch 4,5 na 2,5. Teoretycznie się nie używa, ale praktycznie no zdarza się. Już go szlifowałem parę razy, bo już taki jest też obity, no ale też był pobijany nim pewnie jakieś stalowe rzeczy, chociaż się nie powinno, pamiętajcie. Jakby co, to nie wam to mówiłem. I Jula i Juko są łatwe w szlifowaniu. Zrobicie to moment. Lekki konweks. W ogóle Juko to ma taki, aż taki, wiecie, schodek, to jak się ją próbuje na przykład rąbać, czy wbić w pieniek, czy coś, to ona się odbija po prostu, jakby pałą, kurczę, do baseballa walił w ten pieniek, a nie toporkiem. Też ją tutaj zjechałem tak, żeby było uczciwie, nie? Po prostu. I wchodzą dobrze, jedna i druga. Ta też, bo ta wersja Lux, no KT nie było Lux. W ogóle tutaj to zamiast krawędzi tnącej to była taka pała półmilimetrowa. Czy pilnik, czy papiery ścierne, czy ten krążek taki puck się pisze? Edge Sharp chyba pług. Ten Edge Sharp jest fajny, bo jest trochę większy i ma więcej płaskiego. Odbity to nawet nóż, na przykład morkę ze skandynawskim szlifem to spokojnie na tym właśnie większym kamyku na ostrzu. Na tych mniejszych też, ale trochę więcej trzeba poświęcić uwagi. On tam kosztował chyba 49 zł, ale nie ma pokrowca. Jeżeli chodzi o Juko 400 i o ten toporek z Julii, to właściwie remis, jeżeli chodzi o łatwość tuningu. Plus dla Julii za to, że ma tą osłonę na tyle ok, że od bidy nie trzeba nic kombinować. Jest w zestawie, w Juko tego nie ma, więc cokolwiek trzeba wykombinować. Dodatkowa praca, albo koszt, albo czas, wiadomo. Jeżeli chodzi o ergonomię, pamiętajcie, że mam dużą dłoń, ale wszyscy mówią to samo. To jest wyjątkowo cienkie stylisko. Tutaj, gdzie się trzyma, tam dupka, no jest jaka jest. Jest trochę szersza, więc nie ucieka. Jak się lepi ten lakier jeszcze, to też jest jakiś dodatkowy, trochę poprawa gripu. No jest taka cieniutka, nie? Cieniutka. Porównując sobie z tym z Julii, no to zobaczcie, jaka jest różnica. Jest ogromna różnica. To stylisko jest bardzo uczciwe, nie? Jest bardzo wygodny, pewny chwyt. Ono jest takie bardziej owalne, a to jest takie, no też owalne, ale to już bliżej okrągłego i to czuć. Tutaj no, trzeba więcej siły włożyć w ściskanie. Wciąż trzeba pamiętać, że ona nie jest do ciężkiej roboty, nie wiadomo jak długiej roboty i tak dalej. Pytanie, czy 400 ma sens, czy na przykład lepiej ją zastąpić większym nożem, ratem 7 czy coś. Ale kiedyś sobie pogadamy o one tool option, kwestia przyzwyczajeń, preferencji, czego się już używało i tak dalej, więc tutaj jednoznacznych odpowiedzi nie będzie na pewno, ale możemy sobie podyskutować. W Julii, ale to też pewnie dlatego, że kempingowa, przystosowana do transportu, do używania w terenie, już jest otwór na linkę. Tutaj otworu na linkę nie ma. Wszystkie trzeba popieścić. Mam wrażenie, że może troszeczkę lepiej było z tą Julową, ale to nie był toporek, który byłby po wyjęciu z pudełka bezpieczny w używaniu i przede wszystkim satysfakcjonujący w używaniu. Więc jeżeli ktoś na przykład zamówiłby na ostatnią chwilę i po prostu nie sprawdził co i jak, wrzucił ją do plecaka i pojechał w teren, no to się może zdziwić, jak nie będzie miało strzałki żadnej. I to jest właściwie to. Myślałem, że to Juko trochę lepiej wypadnie, bardziej porównywalne będzie z Julą, ale niestety, no trzeba to powiedzieć uczciwie, mimo że to jest made in China i trochę bardziej może trochę bym chciał, żeby to polskie Juko trochę lepiej wypadało, to 400, ale jest 15 zł droższa. No ale 15 zł to jest, nie wiem, tam 4-pak żubra, nie wiem ile kosztuje 4-pak żubra, tak mniej więcej. Między tą a tą, gdyby mnie pytali, zresztą dlatego tą zabierałem częściej, jak dziś jechaliśmy, jej się po prostu zdecydowanie wygodniej używa. A najważniejsze, i to mnie wkurza, i to jest duży mankament, ona prawie nie ma mięsa. Ma obuch przy stylisku. Z nią się dzieje to samo, co się dzieje z hawkami. Jak ktoś używał tomahawka, próbował rąbać czy coś, to wie o co chodzi. Oczywiście pomijam tomahawki z obuchem, bo ja mam CRKT, on się nazywa Hogan chyba, to on ma dodatkowy w ogóle taki obuch. Chodzi o przeciwwagę. Tutaj ucho jest szerokie, więcej wagi jest tu i ona nie tańczy. 600 też już ma wysunięty obuch, tu jest więcej mięsa, grubiej jest. Trochę tańczy, ale zdecydowanie mniej, a ta prawie w ogóle nie ma przeciwwagi. Więc ona lata jak no coś, co mocno lata. W momencie, kiedy się trochę źle trafi, się trochę ją przekosi, to ona tańczy na boki, dużo pary idzie w gwizdek. Nadgarstek zostaje w tyłek. To jest do roboty nie godzinami i tak dalej, więc to ma mniejsze znaczenie, ale ma to znaczenie. Robiąc tą samą robotę, to ta będzie dużo bardziej upierdliwa, nie? Da się jej używać, jeżeli komuś zależy, żeby to był produkt polski. Czy to jest coś, co ją dyskwalifikuje z używania? Absolutnie nie. Jak się weźmie obie do ręki, popracuje się jedną, drugą, później znowu tą pierwszą, drugą i tak na zmianę, to jest różnica, która jest najbardziej odczuwalna i która wpływa na komfort roboty. Ja wiem, że to jest porównanie tych dwóch sztuk, czyli Juko i
Juli 50 gramów różnicy, 5 cm różnicy, 15 zł różnicy. Ale jak już gadamy o tych dwóch, to nie sposób tak naprawdę nie brać pod uwagę tej. Czekajcie, to zwinę. O, słyszę ludzi. Nie chciałbym, żeby mnie ktoś znalazł w krzakach z 4 toporkami. To może jakiś tam dyskomfort wprowadzać w życie pewnie, nie? Gdybym miał na sztywno do wyboru Julę i Juko 400, wybrałbym Julę. Bez dwóch zdań. Jeżeli miałbym wybierać spośród tych trzech i miałbym dodatkowo Juko, to też bez zwątpienia, bez zastanowienia, bez chwili bym wybrał Juko 600. Twardsza, cięższa głowica, na pewno lepsza do łupania. Mimo że żadna z nich nie jest de facto do łupania, no ale jak już rozmawiamy w kontekście faktycznego używania, a nie przeznaczenia, no to ona zrobi lepszą robotę. Także proszę bardzo, o to porównanie. Pytanie, czy jak się nosi toporek, to czy te 180 gramów będziecie w stanie sobie dołożyć, czy nie. Jakbym brał pod uwagę to z tych trzech, to wziąłbym to. 55 zł, czyli właściwie w tej samej cenie co Julowa. Szczerze, to jest taka zabaweczka trochę. Wiadomo, jak dużo pracujecie w drewnie, chcecie sobie skrócić chwyt, robić jakieś takie precyzyjniejsze rzeczy, no to od tej zdecydowanie mniej się zmęczy łapa niż od tej, bo tą czuć. Musicie się zastanowić, do czego będziecie używać głównie. Które cele będą obligatoryjne, a które będą fakultatywne. Widzimy się w drugiej części, która będzie już w kanciapie. Dziękuję, Szanowni Państwo, za uwagę. A teraz muszę kończyć, bo muszę przykręcić dłuższy obiektyw i może ta niebieska cholera będzie wracać, piszcząca. Szacuneczek.